Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy coś troszeczkę innego, znaczy zrobimy streamerka, ale zrobimy streamerka pod spinning, pod ciężarek czeburaszkę, muchę spinningową, różnie na to mówią. Fajna, prosta konstrukcja, tak mówię, coś co łowi, zresztą jak u mnie na kanale, więc potrzebujemy kilka materiałów. Przede wszystkim tak, potrzebujemy Kraftfura białego, to jest z mojej serii. Fajny, stosunkowo średni włos, akurat pod takie streamerki. Oczka fluo czerwone, 4 mm. Dodatkowo taki fleszyk, to jest Twist Flash Hairy. Tak to wygląda, fajnie się błyszczy. Haczyk czeburaszkowy, czyli z dużym oczkiem, to jest rozmiar 6. Taki uniwersalny pod okonia. Dodatkowo tak, oczka zakleimy żywicą UV. Super glue do nici, nitkę mam 50 GSP, to jest akurat hensowski nanothread. Przydaje się grzebyczek do wyczesania podszerstku, że tak powiem, z Kraftfura. Zapalniczka powiem wam później, czy użyjemy, to już jest inna rzecz. Z materiałów mamy wszystko, także zaczynajmy. Jak widzicie, zrobimy takiego streamerka. Duże oczko, jak widać, czyli haczyk do czeburaszki, fluo oczka, biały Kraftfur, fleszyk w środek, a więc działajmy, tak. Pierwsze bierzemy haczyk, to jest akurat rozmiar 6. Mocujemy go. Haczyk ma takie zadziorki na tłowiu, więc na trzonku. Jest nieważne, czy łowicie nawet, przepraszam, na jakąś mikro czy małą gumkę, czy robicie z tego jakąś tam streamerka. Te zadziorki też wam, że tak powiem, stabilizują muchę. Bierzemy teraz tak super glue, ponieważ nitkę będziemy mieli GSP, a tu warto wtedy posmarować delikatnie, żeby ona się nie ślizgała, tak? To jest 50 Hensa. I to jest tak, mamy nitkę. I tak, zaczynamy od fleszyka. Bierzemy fleszyka, taki jakiś pęczek, tyle włókien. Odcinamy. Jesteśmy nitką gdzieś w połowie trzonka haczyka. Przywiązujemy, przekładamy do tyłu. Lekko tutaj od góry tak kciukiem dociskamy, żeby troszeczkę ten fleszyk się tak rozszedł na boki. No i fleszyk mam przywiązany. Będziemy go przycinać później. I teraz tak, bierzemy Kraftfura. Będziemy przywiązywali dwa pęczki od góry i od dołu. Mamy taki pęczek. Tej części takiej tu nie potrzebujemy. Najlepiej takim jakimś grzebyczkiem wyczesać. Później delikatnie jeszcze wyskubać. Jeśli któreś są takie pojedyncze i dłuższe, też możecie sobie wyciągnąć. Tak, przykładamy od góry. Kilka nawojów. Kilka lub więcej, jak lubicie. Zresztą tutaj nie ma problemu. Bo później to zalewamy żywicą, tak? Obracamy, powtarzamy, czyli znów bierzemy pęczek. Również pozbywamy się tego puchu całego.
Pojedyncze te dłuższe odrywamy. Przykładamy mniej więcej na podobną długość. Nie mam igły, dobra, to nożyczkami sobie to rozdzielę po prostu na na dwie części, lewa, prawa. Również odcinamy. Obracamy z powrotem. Dobra. I to jest tak, teraz tego fleszyka tak troszeczkę pod skocem go przycinacie gdzieś. Jak będzie później zostanie nam spod tego Kraftfura takie jakieś końcówki, to się nam to będzie fajnie błyszczało w wodzie, tak? I to jest tak, no teraz musimy dać oczka, czyli jakiś bierzecie finisher, czy w palcach, tak jak ja teraz to zrobiłem. Odcinamy nitkę, nitki już nie potrzebujemy. Jak widzicie, nie jest to jakieś skomplikowane, pęczek góra, pęczek dół, wcześniej dajecie jakiegoś flesza. Tak, bierzemy oczka, to są czwórki. Już jak widać mi dwa ostatnie zostały, także fajny kolor. Używam go też do jakichś tam morskich przynęt typu sandeli. Przykładamy z jednej strony. Przykładamy też z drugiej strony. Nie daję kleju. Ale później sobie czasami przytrzymuję tak, żeby jakoś nie spadły. I tak, bierzemy żywicę. I tak, łapiemy sobie te oczka. I pomiędzy oczka dajemy trochę żywicy. Posłuży nam ta pierwsza część jako klej, żeby nam się to złapało fajnie. Latarka UV, przypalamy. Obracamy tak samo w tą szczelinę. Troszeczkę sobie przycisnąć. Też dajemy żywicę UV. To jest akurat moja żywica takiej średniej gęstości. Właśnie do takich streamerków, czy większych nawet. Szczupakowe zalewam. Morskie sandele. No i teraz tak, bierzemy sobie cały ten, że tak powiem, ogon i zalewamy z jednej i z drugiej strony. Nie bójcie się, jak się za bardzo zaleje, to się nic nie stanie. Oczka, główka. Zaciągacie delikatnie, żeby tak złapało. Jak widzicie, że gdzieś oczko będzie odstawało, typu, że można podhaczyć oczko paznokciem. Tutaj nic takiego nie ma. To warto tutaj dolać trochę żywicy, bo w tym momencie byłby jakiś większy drapieżnik, podwadzi nam te oczko zębem i oczko nam tak jakby odskoczy, zejdzie. Jak zalejecie całe z jednej, drugiej strony wokoło, nie ma siły, dopóki nie zerwiecie, to będziecie się łowić. No i można powiedzieć, przynęta jest gotowa. A mówiłem też na początku, że czasami przydaje się zapalniczka. Zostałyby wam jakieś tutaj włoski, mikrowłoski po zalaniu żywicy. Tak. Przypalacie. Nic wam tu nie wystaje. Nie wpływa to w żadnym wypadku na łowność przynęty. No ale to tak bardziej dla nas. Więc jak widzicie,
było to szybkie, proste. Zmieniacie kolor Craftfura, dajecie czarny, biały, nie wiem, oliwkę z żółtym, bawicie się kolorami, naprawdę 2 kolory, góra, dół, co innego, fleszyka jakiegoś uniwersalnego, właśnie jakąś perłę i robicie przynęty praktycznie na każdą okazję, każdą wodę, okoń, pstrąg, kleń. No i prawda jest taka, zmieniacie wielkość, możecie i na sandacza uderzyć, tak, jak dacie troszeczkę większe przynętę, fajnie można się pobawić, także a zmieniacie haczyk na zwykły muchowy, robicie przynętę stricte muchową, tu akurat haczyk, tak mówię, z dużym oczkiem pod czeburaszkę. Także na dzisiaj tyle, trzymajcie się, cześć.